Cześć kochani, zapraszam na film prezentujący wykonanie dużych prostokątnych koszy. Takich koszy na przykład do regału jako półki czy szuflady. Żeby wykonać taki duży kosz do regału, będziecie potrzebować kawałek tektury dosyć grubej, około 1,5 do 2 mm grubości, na spód pudła. Dobrze, jeśli jest to właśnie tektura lita, czyli taka, która się tutaj nie rozwarstwia. Jeden kawałeczek. Ponadto jakąś resztkę tapety czy kawałek materiału do przykrycia tej górnej warstwy tektury, tak żeby kosz wyglądał estetycznie od wewnątrz, był ładnie wykończony. Rurki na ściankę i kawałek spodu. Przy tej wielkości kosza około 300-320 sztuk w wybranym kolorze. U mnie są to rurki jasno-szare oraz 96 rurek na osnowę. Ja użyłam tutaj rurek białych, dlatego że tapeta jest biała i nie chcę, aby na spodzie te rurki zbytnio się odznaczały. Kawałek grubej liny do wykonania uchwytu. Jak widzicie, to jest dosyć duża, o dużej średnicy lina okrętowa, około 1,5 do 2 cm średnicy. I parę narzędzi, które będą niezbędne, jak zawsze szczypce boczne, oczywiście nożyczki, drut dziewiarski. Bardzo przyda Wam się dziurkacz biurowy i dobry klej introligatorski. Każde takie duże przedsięwzięcie powinno być starannie zaplanowane, szczególnie jeśli chodzi o kosze, które mają wypełnić pewną przestrzeń, pewną zadaną przestrzeń. Szczególnie jeśli są to kosze prostokątne lub kwadratowe. Ja narysowałam sobie taki plan działania właśnie dla regału, o którym mówimy. Otóż regał ma zadane wymiary. To są wymiary wewnętrzne jednego obszaru, jednej przestrzeni do wypełnienia koszem. Wymiar na szerokość 33 cm, wysokość również 33 cm, więc jest to kwadrat, oraz głębokość regału to centymetrów 39. Aby kosz wchodził łatwo i miał pewną swobodę działania, można go było bez problemu wsunąć i wysunąć, powinien mieć wymiary na szerokość 32, na głębokość powiedzmy 39 cm, natomiast wysokość kosza proponuję centymetrów 30. Aby uzyskać taki wymiar kosza, musimy założyć sobie 1 cm luzu na wyplatanie oraz 1,5 cm dodane na sam splot. Oczywiście mówimy o obu stronach wzornika. Wzornik powinien mieć wymiary 29,5 cm na szerokość oraz 34,5 cm na głębokość. Wysokość dowolna, ja proponuję nie za duży, nie za wysoki, około 20 cm. Ten wzornik i tak jest w trakcie wyplatania podnoszony stopniowo do góry, żeby nie był zbyt ciężki. W zupełności wystarczy 20 cm. Otóż dno kartonowe proponuję o szerokości 26,5 cm oraz o długości, czyli tej głębokości 31 cm. Dno będziemy wyplatać kawałeczek na spodzie każdych z 4 wymiarów i dopiero zaczniemy iść w górę, czyli wyplatać ścianki. Także kawałek dna dorobimy splotem, dlatego ten kartonik jest mniejszy od wzornika i od oczekiwanej wielkości kosza. Wzornik to wbrew pozorom bardzo ważna rzecz przy wyplataniu koszy prostokątnych czy kwadratowych. Wzornik nie musi być piękny, on musi być funkcjonalny i musi spełniać swoje zadania. Co najważniejsze? Najważniejsze we wzorniku dla koszy prostokątnych lub kwadratowych jest to, żeby wzornik miał dokładnie zarysowane kanty, czyli brzegi pod kątem prostym. Jak widzicie, tutaj w miarę zostało to zachowane. Zresztą kątownikiem zostały te kąty wymierzone
i one rzeczywiście mają 90 stopni. Co jeszcze? Jeśli wykonujecie więcej niż jeden kosz, a do danego regału można ich zrobić aż 8, to ważne jest również to, aby wzornik był mocny. To znaczy, żeby wytrzymał więcej niż jedno wyplatanie. Mój wzornik wykonałam z płyty. Taki kawałek dykty, gdzieś ze starego mebla znaleziony. Przycięłam do podanych wymiarów, głębokości i szerokości, na wysokość, tak jak mówiłam, 20 parę centymetrów i mocno skleiłam taśmą do pakowania, taką pakową, oraz w środku jeszcze czarną taśmą wzmocniłam kanty, wzmocniłam rogi tak, żeby on był stabilny. Aby zachować stabilność również włożyłam tutaj rozpórki, coś co sprawi, że środek tego wzornika nie będzie schodził mi się do wewnątrz, czyli zrobiłam taki krzyż dosłownie z tego, co miałam pod ręką, a więc rolka po papierze kuchennym i kawałek drewnianego klocka. Pewnie każdy majsterkowicz śmieje się ze mnie teraz w głos, ale no ja wyznaję zasadę recyklingu. Nie kupuję materiałów, nie szukam ich w sklepach, tylko patrzę, co jest możliwe do wykorzystania w domu i z tych znalezionych materiałów robię to, co jest mi w danej chwili potrzebne. Można by było zrobić tutaj na spodzie dno z całości również dykty, ale ja nie chciałam tego uniknąć już nauczona doświadczeniem, dlatego że bardzo często się zdarza, że plotę dosyć ciasną i wtedy wzornik bardzo blisko przylega do splotu i po prostu trudno go wyjąć. Trudno przesunąć go do góry. Jeżeli to dno nie jest pełne, mogę włożyć od spodu rękę i wysunąć, złapać krawędź wzornika i pociągnąć go do góry. A więc posłuchajcie mojej rady, jeśli pleciecie ściśle, dobrze jest, żeby tego dna po prostu nie było, żeby można było podważyć od spodu ścianki i wysunąć cały wzornik do góry.